Kibek dobrze jadła, piła, słodkie piła, jajka piła, masła jadła, rosła rosła jako w lesie sosna. Kiby byli chłopcy fajni, chłopcy szwarni, matka dała, ojciec kozą, brat pozwolił, szóstby ślub dał posłaby, jo posła, Zajonicka posła. Jakby mi co chłop powiedział, że nie umiał klusach waży, dzieci bawi, gospodarzy, pyzbyk mu łomietła, do mamy uciekła. Przez kapusto, przez buroki, przez ziemnioki, chore miedzą, dziadzi wiedzą, tak by uciekała, kaby ono chciała. To my nie robimy z obowiązku, tylko chcemy. Chcemy się odzywać, my żyjemy tym, można to tak zrozumieć, że my żyjemy śpiewem, tą pracą i tym wszystkim od mojego dziecka. To nas nie trzeba było zmuszać do tego, tylko mama nas uczyła śpiewać i tak jak my szły do gronia, to co chwila my se stanęły i zaśpiewały, odezwały się i zaśmy se szły. I to tak pięknie, a znani w komy przyszli. Na nic co się robiło to, ale jak my siedzieli, jedli, co jedzą, co łowią, to zaśmy se wszystkie tam sąsiadki, co poprzychodziły pomagać, to my se śpiewały, odzywały się, taką radość my miały, choć my to ciężko pracę wykonywali, ale my tego nie czuły. No, a jeszcze śpiewamy i chujkamy nieraz za to, że świnie dzikie odstrasujemy. Naprawdę. Bo jak za ziemniaków niesły, to chujkamy, śpiewamy, lecamy koło ziemniaków, koło niwki. My się cieszymy tym, czy to krowami, czy owcami, czy To świniami. nie, no koniec, tylko trzeba mieć tą ambicję, że jeżeli twoi dziadkowie pracowali i gospodarzyli, to ty tak samo możesz pracować, gospodarzyć i dotrzymać to do końca, dopóki możesz nogami i rękami ruszać. Tak ja to widzę, tak ja to widzę, że my, nasi dziadkowie i nasi rodzice pracowali i wszystko obrabiali, każdy jeden kawałek, czyli działkę. I tak samo my utrzymujemy jeszcze do dzisiaj, ale to trzeba chcieć. Trzeba chcieć. Nikt nie był zagoniony w pracy. Tak, zwariowany. To rozumiecie to. Teraz jest taki świat zagoniony, co ja się nie mogę popatrzeć. Gadają mi, lepiej my są żywe z roboty. Ale co wy robicie? My do roboty chodziłam, ja też pracowałam. I ja przyszła po pracy i dobrą jak poszła, i krowy, i zboże, co tam grabić, co suszyć, co pomagać, nawóz kłaść. Z furmanem trzeba było jechać. No, to to było normalne było. No, ludzie z tego żyli, ludzie z tego żyli. Gdyby nie żyli, to by oni tego, ale oni wiedzieli, co sobie napracują, to będą mieć. A było dużo dzieci w chałupach, to nie było tam jedno dziecko czy dwoje, tylko było i 6, i 8, więc zależy ile pan był pożegnał, to tyle dzieci było w każdej chałupie. I babka, i dziadek, i mama, i to a i mieli no jedną kuchnię, i jedną chałupę dużą i wszystko się to musiało pomieścić, wszystko to musiało i spać, no i chleba, widzicie, chleb w piekarskim piecu taki, jak my upiekłam babka czy mama chleby a że pachnął takim chlebem świeżym. No i też mąka była. To było tak, zboże nie było opylane, to trzeba też zacząć. Bo ludzie tu mieli na wsi, nie dawali takiej ani żadnych opylania, niczego, to było wszystko naturalne. I to nie jest ta mąka, myślę, że jest ta mąka zdrowa. Jak oni muszą opylić, bo by nie opylali tyle hektarów, to by co by mieli? Nic by nie mieli, tak, bo by im to wszystko zarosło, nie? Ale to jest szkodliwe w tych semiach. Ludzie z tego żyli, co sobie napracowali i co wypracowali, to mieli. Uchowali świnie, uchowali ciele, to co zabili, mieli cielęcinkę, to świnie zabili, mieli kiełbasę, to barana, to gęsi, to kurę narosł. No w ogóle swoje, wszystko jedzenie było swoje. Jak było, daj mi Boże siły i mocy od rana do nocy, żebym mogła robić. Od rana do nocy, a żebym wszystko to robota szła jako robię, nie? I chcieli ludzie mieć robota i siła, nie? Ale do starości nikt nie narzekał, że i kolana bolo, że i kręgosłup bolo. Stare baby wychodziły nagoja i śliwko, jabłko obrały. No wiecie, to jest coś okropne. Nie byli najotyli, szczuplucy, bo oni pracowali i oni nie trzeba im było ani tabletek, żeby na odchudzanie, nic, bo oni wyrobili się tak, że byli zawsze szykowni. No naprawdę tak było. Zwyczaje to są takie, na Świętego Jana to jest, to mamy na przykład dzień przed Świętym Janem, chłopcy łamają gałązki z leszczyny
i z dębu. I z buka. No, I z z buka to buka. tak jedną gałązeczkę, bo więcej nie trzeba, ale tych gałązek trzeba więcej z leszczyny i z dębu. Więc dzień przed świętym Janem przynoszą do domu i mama pokropi wodą święconą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wtedy wszyscy domownicy się moją tymi gałązkami. Do zapaski, tak jak mamy zapaskę, fartuszek, do tego wciskamy gałązkę z dębu, żebyśmy byli silni jak dąb, a z leszczyny, żebyśmy byli tacy zdrowi jak łożek. A później tymi resztą, ale to wszyscy domownicy muszą się wymoić tymi gałązkami. Chłopy do kapelusza za kabłocek, to wiecie co to jest? Kabłocek, to jak chłopy mają taki obrącz na kapelusie, to się nazywa kabłocek. Za to wciskają gałązki z dębu i z leszczyny i wszyscy domownicy muszą być umojeni, a potem mają chałupę i supę. Koło łokion i koło zwierzy jaza zieloniusieńko jest. A resztę gałązek bierzemy do grunia i tam kamamy łowiec, żyto, pszenica, ziemnioki. To mają niwki. To się moi się to tak, że na rogu niwki bierze się jedną gałązeczkę do ziemi i żeby Pan Bóg zachował od gradu bicia. Dzień przed świętym Joną dziewczęta, które już mają po 18 lat, idą do grunia, zbierają kwiatki, co różne, jakie one widzą. Z każdą kwiatką muszą się pogodać. Ale jak chodzą po gruniu, to muszę powiedzieć, że se śpiewają i odzywają się w każdym grunicku, tak dziewczota, ja za radość posłuchaj. I odzywają się a potem se śpiewają. Chodziła po groniu, wołała turoniu, zbierała kwiateczki ku świętemu Jonu. I jak się wiecie, zasnął, odzywa w tą gruniu, z każdego grunia słychać, że tam dziewczota śpiewają, bo szukają, wiecie, tych kwiatków zbierają. Jak nazbierają, to przyniosą ku chałupie. No i jak siadną se przed chałupą, wysypie z kłesyka i robi 2 wionki. Jeden wionek jak wie, to go daje nad dźwierze, a drugi wionek uwite to idzie tam, kany są drzewa owocowe, jabłek, gruszka, śliwki, to staje plecami do tego goja i wysoko ponad siebie chybie to wionek, jak się ich chyci gałozie, to wam powiem, się do jednego roku się wydą. Ale mama i tata poźrają na to, czy też się chyci. Jak się chyci, to lecą tak ku tej Hanusi, ojejku, Hanuśka się no i w tym roku wydą. A zaś taki kawaler, to zaś chciał dodać, z taką panną, co się podobała, to zaś wziął kolegów do lasa i piękno taką jodełko, ale wysoko na 16 metrów ucioni, podeżnuli. No i za 16 metrów musiała mieć. Potem wzięli okrzesali z gałęzi, korę ściągli i no górą tak jakby to na pół metra zostawili, żeby ubrać kwiatkami i sznurkami, ale z bibuły. Takie kwiatki robili z bibuły. No to dzień przed świętą Joną też przynosi z kolegami, no i to zerć, to znaczy nie zerć, to mogę ja tak powiedzieć, a to się nazywa mojka. I taką mojkę do ziemi zakłopują, przybiją do szczytu i wtedy wszyscy na całej wsi wiedzą, że kawaler był i będzie się ta panna wydawać. A ona tak wartko nie ściucha tej mojki. Myślicie, że ją się paradzi, że się będzie wydawać. We Wigilię, no to obrzędy są takie, że wszyscy siadamy do stołu, ale nie tak za rozkaz. Wigilię to strasznie dużo roboty. Wiecie, jak się rano wstanie, to noga ręka nie chce ani ci nie ustanie. No ale wszyscy muszą rano w czas wstać. Pierwsza to tak. Czy mama, czy tata, jak był tata, no to tata. Pierwsze przynosił tą płaźnicę, to się nazywa połaźnica, bo to było takie malutkie, nie dużo pod powałą wisiało, nie jak teraz od ziemi do powału choinka, tylko połaźnica się to nazywa. Na Boże Narodzenie, no to chodzą z gwiazdą, z 3 królami, dzieci chodzą po kolędzie,
Ale na Żywiecczyźnie raczej tu u nas to jest dużo. Z turoniem, z kozą. My tu mieli krowę, to się nazywa Giergina. To była krowa. No, Giergina. I z Gierginą to chodzi już później na Czej Króli. To cała ta kopaka chłopów, przebrani byli na zabawy, to tak wyglądali okropnie. Chłopy nie pasują spódnice ani nic, nie takie? A chłopy wysokie. Łodziewacki takie pooblekali się, tak oni od chałupy do chałupy. Tu każdy ma swój rejon, swoje i stroje i można powiedzieć zwyczaje, nie? No to na Boże Narodzenie to chodzą, śpiewają kolendy, uczą się dzieci w domach śpiewać, robią im gwiazdy starsi, żeby chodziły te dzieci z gwiazdami, nie? Z gwiazdą. No teraz raczej jest takie dzieci, młodzież, no przychodzą życzenia, wincują i jest składa. No z owsem chodzimy, z owsem. Też jest na Świętego Szczepana z owsem. No to chodzą później za tam. Podchodniczki, no to znowu takie małe są choineczki i to poubierane są ciastkami, cukierkami, takim czymś. No i też my jesteśmy ziomowe w książce, cośmy były też tymi podchodniczkami, cośmy śpiewały. No tylko, że z owsem to mają więcej chłopy chodzić, nie? Bo to nie każde, nie wszystko mogą kobiety. Mają futraszki takie. Nawet jest tak zaznaczone, że kobiety nie chodziły po kolędzie, no ale u nas chodzili. Z gałązkami my chodzili, gałązkę poubierano z jodełki, ciastkami, cukierkami i dzieci goniły chałupy do chałupy, cieszyły się, że mają, zanim tam coś ikonuli zawsze, nie? My uczymy już teraz tych młodszych, ale tak to my się od mamy uczyły, nie? Śpiewanie. No to jakie było? Najświętsza Panionka, gdy porodzić miała Józefa staruszka, o pokój pytała. Józefie staruszku, łopiekunie drogi, a będzie mnie pokoik ubogi. A Józef staruszek poszedł do gospody starać się o rozwiązwanuszek na wodą. Ani mu gospody, ani wody dano jeszcze, go skrzycano jeszcze, go swajano. No takie, teraz takie coś jest innego. No ludzie zaniedbywaj, bo to ja widzę, co to jest. Młodzi uciekają do miasta, młodzi uciekają poza granicę. Starzy ludzie już nie mają siły. To jest raz. Drugie, zwierzy na noc też wypędzą, bo jeżeli chodzi o te świnie i te jelenie, bo nam niszczą, no to się nie opłaca robić. Bo co nasi jest na sadzie i co ma z tego? No ale według zdrowia to by się opłaciło sadzić. Na przykład, bo ziemniaki, te co my mamy, na przykład co my nasadzimy na oborniku, to są naturalne. A to co kupujemy, to nie ma mowy, żeby oni tyle obornika dali co my. Mamy krowy i na całą niwkę mamy dużo gnoja obornika, a oni mają na nawozie. To już jest chemia. Opylają, chemia. No na pewno, bo to żeby nie musieli tyle kopać, bo gdzie by tyle, my jedną parcelę mamy, czy dwie tam ziemniaków mieliśmy, no to trzeba było też rządek iść i ruszać i robić, no napracował się człowiek, ale ziemniaki były takie, żeś mogli same gnaje się. Mleka słodkiego, łopiekanki, haj na blachach, tak, haj widzicie, mamy blachy, albo pod piecem na tych głowionkach, jak się wypali w piecu, a takie czerwone są, to rzucić te ziemniaki, no jakie by smaczne, wam powiem. No chcielibyście dziś każdy zjeść. Wziąno się brojdze, wziąno się masła do kruszlitka, tam do groniacyka i jadło się swojskie wszystko jedzenie. Czy ta kiełbasa była swojska, jak myśmy nie zabili. Albo do gronia my też wziąłem maślonki. No też, mleka się brało, nie brało się herbot niejaki tam. I taką pajto chleba się ukroły i a nie smarowało ani nic. Pojadłeś, ale było smaczne, swojskie, wszystko było swojskie. I zdrowe. I ludzie nie chorowali tak. Naprawdę wam mówię, że wszyscy opamiętajcie się, ile was jest, a mają ludzie gospodarki, niech wiedzą, że trzeba zacząć pracować. Kultura to chyba raczej widzimy, że ci młodzi się garną do tego. No ale czy będą chcieli gospodarzyć, to mi jest ciężko powiedzieć. No nie wiem, chyba by ich bieda jako przytegowała. Musiała być straszna bieda, żeby nie było. Ale kto ich nauczy?
No to Ci bieda, starsi. bieda ich naucy. Bieda. Bieda. Bo jak nie to mieli za papu, to do ciebie rybć, nie? To są chętne takie dzieci, widzę, że mają zapał i chcą. I to jest taki, I grają. i śpiewają, i chodzą, i uczą się. No widzę, że tutaj na Żywiecczyźnie jest dużo takich, no sami ci golcowie, co już ich tyle nauczyli grać i w ogóle te, co uczą nikt, to jest naprawdę duży plus, dlatego że nie wszyscy rodzice uczą dzieci śpiewać. Dawniej widzicie, no zrozumcie to, od małego dziecka nos mama uczyła śpiewać. Malutkieśmy były i mama śpiewała i dziecko już było wciągnięte w ten śpiew. I ono samo chciało. I ono miało na przykład, że mama śpiewała, krowy doiła, a śpiewała pod krowami, a my mamy pytaj, mama zaśpiewać jeszcze. A my siadę na progu tam sobie. Fajne, bo nie takie malutkie dziewczynki siedziały, mamy dwie bliźniaki, nie? Siadałyśmy na progu i śpiewałyśmy z mamą, a mama śpiewała, my chciały tak śpiewać jak mama, ale my nie umiały tego jeszcze, bo dopiero my zaczynały, ale jeszcze mama ciężką pracę robiła, musiała dojść, a musiała śpiewać, bo my wchodzią męczyły. Mama, a jeszcze, no tak było. No i ale śpiewała całego, godzinki śpiewała rano, w polu śpiewałyśmy. No w ogóle śpiew to był, bez śpiewu się nigdzie nie ruszaliśmy tak na Śpiew przykład. i modlitwa i praca była. I praca. To by takie było związane, byliśmy związani my, starsi ludzie z takimi, no dzieciami nie byli, ale co się wynosi z domu, to później dzieci tak samo się nawykną, nie? Czym skorupka za młodu nasiąknie, to później do starości. No, i tak jest, i tak naprawdę jest. Siedzieliśmy na pośrodki. I dyscyplina była. To znaczy, mama nas nie biła nigdy. Ale powiedziała tak? Ale jedno słowo powiedziała i wszyscy słuchali. To było takie, tak by dzieci wychowane, że nie, bo 10 razy nie mówił do dziecka, albo nie, żeby cię nie słuchało, tylko powiedzieli ci roz i wiedziałeś, co możesz, co do ciebie należy i coś powinien zrobić, albo tam gęsi, czy krowy, czy co paść, to trzeba było iść paść. Nie? Polana, na polanie jama, przyjdę moją nicką, bo się boję sama. Polana, żebyś była moją, rosłaby na tobie sonicka do koron. Na polanie była, krowy podoiła, skopie spopukała, Jonickowi dała. Tak, bo tu mamy, patrzcie, jest tak, Redyk, mamy tu w Korbilowie, bo może nie wszyscy wiedzą, to już jest normalnie, że mamy hołdy Mazgazdowski, schodzą się wszystkie panie z koła gospodyń wiejskiej, w ogóle, no, zaproszeni goście. Jak już skończymy teraz, jak już jesień jest, to wszystko pozbieramy z pola, to potem schodzimy się w Goku w Jeleśni i tam sobie bardzo dobre jedzenie przygotowują te panie, jodłe takie nasze, starodawne, takie jak to u nas w Korbilowie ważyli. No i często już się jedzą panowie i my. Ale w ogóle nie na to, tylko dla swojej takiej radości. To jest śpiewanie, odzywanie. My to od małego dziecka są już nauczone. Mama wstała na polanie, się stanęło przed chałupą i śpiewało się, to było normalne. To nikt nie krępował się, że tego. Pewnie, że we wsi to by może się popatrzyli na to. Ale jak my zeszli z polany, to nieraz my się łezwie chujknął i tu i zaśpiewał. Byłyby tak nauczone, nie? Jak się stanęła, zaśpiewało się to. Ja się chciało się. Zolną było nawet zjeść z polany, bo to my chciały tam być. No. No nie było tak dużo północ ludzi, one byli zupki i majcherki. No i my byli trzeba, ale polon było przez 120 i no to już na tych polanach teraz ostatnio to mało kto już zaczął gazdować, bo to ci starsi ludzie, a młodsi już nie, już to pojechali. A składa, naprawdę składa. Pole, nie wszystko to moje, i ono jedna strona zielonego gronia. No to
teraz coś, no ta koronawirus w ogóle, no teraz wszystko siedzi po cichu. Rozproszyli. Wszyscy myślą, że proszyli, no każdy. My jeszcze to na festiwalu w Bukowinie Taczeńskiej, to w tym w Żywcu, ale to też było nagranie w Żywcu, a w Bukowinie Taczeńskiej to tam osobiście zajechałam, już nie pojechałam. No i też miałam pierwsze miejsce, piękne, pokażę takie ładne A Diabielska to my w domu śpiewały, a tam No i przekazałam fajnie, też wyszło, też dobrze wyszło. pierwsze miejsce. Ale... Nie pierwsze, tylko specjalne. No, specjalnie. No, bo to już my takie 5 nas było takich najstarszych, co może no podtrzymujemy tę tradycję, bo to tak trzeba powiedzieć, że jak gdyby nas kiedyś mi powiedział Trębacz, Tadeusz, że tylko wyście po prostu tą kulturę przytrzymali tutaj na tym. Tak mi powiedział. Na tej kiedyś. rzeczy trzyśnie. No bo my od małego dziecka występowaliśmy z Łańską Weroniką, ona prowadziła koło gospodyń miejskiej i zespół, taka była starsza pani Weronika Łańska po wojnie i ona to dużo. I my jako dziewczynki chodziły też, bo lubiano, bo mieli dobre głosy, pamięć, śpiewajmy, bo mama śpiewała, no to my też, mama też chodziła. No a później już my dorastały jako dziewczyny, panienki, no i to już my występowali cały czas. No później mnie koło gospodyń wiejskie prowadziły. Łańska już zmarła, to już nie było, prowadziła taka Czu Maria, no też coś już później, już chyba starsza, już też nie mogła, później mnie to przytrzymały, no i tak do dzisiaj jeszcze tak, ale to już wszystko już jest po 80, 87 lat, to są starsze osoby. Młodsze by trzeba było dobierać, kazuje, żeby One nie idą. kazuje tym młodym, żeby się one same chwyciły tego, bo są taka dotacja, jest do tych kół gospodyń wiejskich, młode żeby były i dają im tam, nie wiem ile to 300 czy ileś, coś tam dają tych pieniędzy, no to by, czy 30 tysięcy, coś takiego, chyba 30 tysięcy, no ale to już na stroje, czy na coś tam mogą sobie mieć, no muszą się same chwycić, no bo my już są już emerytki, tak można powiedzieć. Już nie jesteśmy żebyśmy tak musiały... Latały, jak my latały. I tak jak my chodziły i wszystkich my zganiały i na występy, i na Czaj Król. I nie było telefonów, I, to było i na musiałymy na nogach wszędzie zostać. Wszystkich powiadomić. No. Bo teraz jest telefon, to tu zadzwonię, tam zadzwonię i już nie muszę nigdzie z domu wychodzić, nie? No a przed A jak ich było 30 na sam kole, to trzeba każdej powiedzieć. i próba czy coś, macie przyjść na próbę i tak dalej, to pozganiać ich wszystkie do kupy, żeby śpiewały. No, my były straszne, o takie organizatorki. Takie Aktywistki. aktywistki. No bo to tak było, że my tak prowadziły to wszystko fajnie, nie? A chciałyby Panie na przykład, żeby te kolejne pokolenia właśnie to kontynuowały? Bardzo, Strasznie. bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie mogli gazdować. O, tu o to chodzi, żeby to zatrzymali wszyscy. Żeby chcieli ci młodzi gazdować i kosić, i suszyć, i mieć te krowy, i też to wszystko tak jak to do nich cały dobytek był, no. Ale muzykany znajdą jakich młodych kusowie, takie jako wyście, to byście nam pomagali tam na polanie, krowy paść, doić, sery robić, łasypki takie, ale krówskie, bo łowce to tam po holach mają. No jakby przyszli ku nam pogospodarzyć, bo tu był taki jeden z Kotewu, szykowny, Gdańska. Gdańska, ale był szykowny. Mym deptał, siano wykładał, w tym roku, I on by się nadawał, to by się nadawał. ale to trzeba chcieć, bo chcąc gospodarzyć, czy pracować na roli, jest to też prawda, że jest ciężka praca. No, ale zaś taką nie. I no jest ułatwione teraz, bo są i kosiarki, i przewracarki, to znowu takie nie jest znowu jak kiedyś, kosami się kosiło, ale kosami się skosiło i mieli czas. Wszyscy swoją, bo to było tak, każdy miał swoje gospodarstwo i każdy swoje pole opiekował, czyli kosił, grabił, suszył, składał, czy tam do ostrawek, czy zboże kosili, jeden z drugim się zapożyczali. No ale to nie było tak, żeby hektarami robili, tylko każdy miał swoje, i tam i 2 czyniwki tego zboża, ziemniaki, ale jeden drugim się zapożyczali i szli pomagać. Ale To mało grabili grabiami ręcznie, a tak pięknie do jednego ścioberska. Nieśmiało zostań mi na dom. A teraz te maszyny grabią, bo to wylako chyba ją tam dużo zostaje na ziemi niedograbionego. No bo nie wszędzie może dojść. Na sejnie leśni przed wiekami przejeżdżali kupcy z towarami.
Wyglądali zacnie, popijali smacnie w starej karczmie. Zagrały im dudy, skrzypce, basy, tańcowali polki, łabertasy. Konia tańcowali, siumnie popijali w starej karczmie. Zagrały im dudy, skrzypce, basy, tańcowali polki, łabertasy. Konia tańcowali, siumnie popijali w starej karczmie. Tak jest. Bo przecież my nie wiemy gorsze jak dziadek z babką gazdowali i to my były gorsze, no skąd? Bo tak dawniej było, że do końca wszyscy pracowali. I utrzymywali gospodarkę i wszystko było obrobione w polu. Nie było, nawet jakby ktoś coś tam nie skosił albo nie zrobił, to by było po prostu Jak niemożliwe, że dlaczego czyś tego nie skosił. Także my jeszcze mamy taką ambicję, że to co nasi dziadkowie i mama, to my to do końca jeszcze trzymamy i gazdujemy, użytkujemy i chcemy tak, żeby to naprawdę było takie. No i jak żeby się tak jaki z nas kuną gazda, to by dobrze było i tu przyjść garnąć, my by tu nauczyły, jak się gazduje. Bo są młodzi, ale aby chcieli robić, to by my tu nauczyły. Jak się kosi, jak się koso klepie. No, no tak, bo my takie baby chłopy. Bo my wszystko umiały robić, nie? No, wszystko my musiały sami zrobić. Bo kaby się doprosił każdego, tylko trzeba było samemu umieć wszystko wykonać Tak, w swoim gospodarstwie. nie było tak wielko. Ale ja być Ale to nie uważał nikt, że to jest ciężko, albo żeby narzekał, że tak jest, nie. To były inne czasy. To było normalne. To był dla każdego normalny tryb życia. Normalne. Teraz, no nie wiem, czy te młodzi by się zgięli do tego, czy nie, to nie wiem. Nie Musimy się ich zapytać, czy oni zechcieliby tak gazdować, ale na pewno by się cieszyli, bo by mieli swoje masło, ser, mleko, jajka, mięsko by sobie mieli swoje, co by uchowali, nie mieliby jakieś tam, to znaczy no z chemią, nie? Bo to takie powiedziane no sklepach, no to są przeciętnie, dużo jest chemii i ludzie chorują na te, przeważnie na raka, na wszystko, ale oni nie wiedzą co jedzą. No ale co by tu jeść? W mieście ścian się nie jedzą. A na roli, no żeby jakby mieli gazdówkę, chcieliby się gazdowania, to by sobie mieli swoje jedzenie. I takie jak Bóg przykazuje. Pojedliby sobie takiego normalnego jedzenia. A teraz no sami pomyślcie nad tym, że no ani jednej rzeczy nie ma, żeby nie było chemii. I później się pytają, no że jest rak, to ma, to ma. No tego nie było nigdy u nas. Nigdy. Jakieś te choroby teraz przyszły takie, ale, ale mi się wydaje, że to z jedzenia. Pewnie. Gdyby oni naprawdę się tak wszyscy klupnęli w głowę, że jednak trzeba się chycić gospodarzyć. Takie jest moje zdanie. I śpiewać razem z nami, wujkać, chodzić po gruniu, świeże Życie powietrze, dychać świeżym powietrzem. Bo to jest taka swoboda, o, na przykład. My sobie tak swobodnie żyjemy, jakby to ptosek jak goni z gałązki na gałązko. A ludzie są już inaczej, no zagonieni są, po prostu zagonieni, nawet nie mają czasu dla siebie. Na tej ulicy, to by nie chciała chodzić po tej ulicy, bo się trzeba obierać w prawo, w lewo, żeby cię nie przyjechali. A tu się idzie przed siebie po trowach i Chłodnickią idzie, nic się nie dzieje, nie? No tak, trzeba się cieszyć. Trzeba się cieszyć z gospodarstwa, cieszyć się z tego, co mamy i trzymać to i kontynuować do końca, dopóki się da. A wy, młodzi, to się szykujcie też. Szykujcie się i chytajcie się gazdówki. Bierzcie się płynu na gardówko. O nie panocku udajecie. Muzyka to jest fajna radość, nie? Granie, śpiewanie, to jest życie. Tańcowanie. I praca. I praca. I a nie muzyka. myśleć o głupotach. Głupoty na bok, nie? No tak było, no, oni się tak cieszyli, gdzie normalnie taki tryb życia mieli.